Siemanko, dziś będziemy zajmować się w moim gruzie uszczelnieniem silnika. A dokładnie będziemy sobie wymieniać uszczelkę pokrywy zaworów, ponieważ sobie leję olej gdzie popadnie. Normalnie żyga jak szwagier po weekendzie, także no nie jest fajnie. Ja tą uszczelkę wymieniałem 2 lata temu i wszystko było ok. Niestety jak ostatnio silnik przechodził mały remoncik, mechanik jak założył nową uszczelkę prawdopodobnie nie dał masy uszczelniającej tutaj na tych narożnikach, na tych takich załamaniach, gdzie jest to konieczne, ponieważ no, uszczelka nie dociśnie, tak, no i sobie po prostu cieknie, gdzie popadnie. Ja zastosuję sobie uszczelkę Victor, Reinz, można też założyć Erlinga, albo najlepiej oryginalną. Nie stosujcie tych tanich takich uszczelek, takich typowych bez tych wyżłobień. One nie trzymają niestety, no i czasami ledwo co założymy, a tam już dalej cieknie, także szkoda po prostu to 2 razy robić, szkoda naszych pieniędzy, czasu. No i co? Często też właśnie jest problem z uszczelnieniem tej pokrywy zaworów, ponieważ to jest wiadomo aluminium. Ta pokrywa potrafi się odkształcić, no i nie dolega dobrze do głowicy. Tak jak wcześniej wspomniałem, prawdopodobnie mechanik, który to wcześniej zakładał, nie dał masy uszczelniającej w tych miejscach, takich przetłoczeniach, gdzie są takie jakby kąty. No i po prostu to sobie żyga dookoła, gdzie popadnie. Zresztą nawet widać, jak to się wszędzie poci. Poci się tutaj narząd, co nie jest właśnie dobre. Poci mi się to z tyłu, cieknie na katalizator, śmierdzi po prostu w samochodzie. Wystarczy, że stanę tylko gdzieś na postoju, zaraz zaciąga ten smród kurde spalonego oleju do kabiny. No i w ogóle no nie jest to dobre, ponieważ no może się coś nawet zapalić, kurczę, no. Poza tym pod spodem wejdę jak pod samochód, to jest Meksyk, no, normalnie kapie na głowę. Także musimy się za to wziąć. Ja sobie porozbieram tutaj trochę więcej rzeczy, żeby sobie zrobić więcej miejsca. Ściągnę sobie dolocik, ściągnę może puszkę, filtr powietrza, to nie jest konieczne. Ja to po prostu chcę zrobić z tego względu, żeby mieć więcej miejsca dookoła i móc troszeczkę umyć ten silnik, ponieważ no, jest cały w oleju. Ściągnąć tą odmę, wiązkę z cewkami, wszystko sobie do góry dajemy na bok. Ten cały makaron od wtrysków, od instalacji gazowej, muszę też to uporządkować. No tak, trytytka, ujebało mi się zapięcie. No niestety będę musiał poszukać innej pokrywy. Chociaż na razie to kurde spełnia swoje zadanie, także no cóż, no bierzemy się do roboty. Na początek co demontujemy sobie ceweczki, no prosta sprawa, odpinamy kostki, odkręcamy masę, rozpinamy sobie odmę, przy okazji sobie ją wezmę, wyczyszczę, bo pewnie jest zawalona olejem. Dobra, ja sobie przyszykowałem już miejsce, podciągałem sobie przewody gazowe, tutaj żeby można było pokrywę wyciągnąć do góry, wyciągnąłem cewki, odciągnąłem sobie obudowę paska rozrządu, przyczepiłem sobie trytytką, zipkiem, jak to każdy woli, żeby mi to po prostu nie przeszkadzało i mógłbym to wyciągnąć do góry. Ściągnąłem odmę, wszystko to porozpinałem na boki. Oczywiście wy aż tyle nie musicie rozpinać, a po prostu tak jak mówiłem, chcę to po prostu później wziąć tu umyć, dlatego zrobiłem sobie jak najwięcej miejsca. No i jak macie już tak przygotowane, weźcie, kurczę, przedmuchajcie, odkurczcie to wszystko sobie. Ja to też zaraz uczynię właśnie przed reszmatką, żeby po prostu jak najmniej śmieci mogło wpaść do silnika, no bo wiadomo, to nie jest wskazane, bo się może silniczek później zatrzeć i zesrać i tym podobne. Dobra, ściągamy pokrywę.
No i dobra, wszystkie śrubki mamy odkręcone, z tego co widzę. No i ściągamy sobie dekiel. Dekiel jest czysty, bo 2 lata temu go czyściłem. Także w miarę to fajnie jeszcze wygląda. No ale zobaczcie. Ta uszczelka kompletnie nic nie trzymała. Wszędzie jest na rantach olej. Dookoła silnika żygało jak popadło. W sumie jak wujek po weselu. No zobaczcie jeszcze raz, patrzcie. Wszędzie cała uszczelka jest mokra. Lało się po prostu dookoła. Masakra. Nie wiem czemu to tak było zrobione, czy ta pokrywa była za słabo dociągnięta. No tam niby tylko 10 N jest to dokręcone ma być. Ale kurczę, no czemu aż tak? Napinacz trzyma. Wszystko jest fajnie, ładnie. W miarę czyściutko. No dobra, ściągamy uszczelki. Bierzemy się za czyszczenie głowicy. Musimy sobie odtłuścić wszystko ładnie, żeby żadnych tam paprochów, jakichś klejów, pozostałości po uszczelce nie było. Do dzieła. Dobra, ja mam wszystko fajnie, ładnie wyczyszczone. Pokrywa zaworów również. I teraz tak, ja daję zawsze sobie w 4 narożnikach kapkę tego uszczelniacza właśnie z silikonu. Oto właśnie to są te miejsca tutaj. 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 I tutaj. Daję właśnie troszkę silikonu, ponieważ w tych miejscach najczęściej przecieka. A sama uszczelka nie dociągnie dobrze tego i właśnie to jest głównym powodem wycieków w tym silniku. No i też musimy pamiętać, aby bardzo dobrze odtłuścić obie powierzchnie, żeby to fajnie dolegało. Taką kapeczkę nie napierdzielamy, nie wiadomo ile tego, żeby nam to nie wciągło do silnika. Takie kropeczki po prostu. Dobra. I teraz tak, od nałożenia tego mamy nałożyć uszczelkę tak do 15 minut, bo to bardzo szybko zaczyna wiązać. Także idę po uszczelkę. Tu pamiętajcie, żeby dobrze wprowadzić wterowki. Są takie właśnie wyżłobienia. Musi to wszystko fajnie siąść.
żeby to nie ciekło. Najgorzej jest to też z tyłu właśnie, przy tym półksiężycu takim. No jest to dosyć ciężko uszczelnić, bo bardzo często tutaj właśnie też leje z tego. No, troszeczkę jeszcze tą uszczelkę nam tu pręży. Sprawdzamy kilka razy, żeby nie było. Jakąś popylinę odwalamy, żeby nam się tu nic nie podwinęło. Wszystko, żeby fajnie siadło. Dobra, ja tam jeszcze na pewności może troszkę na samą uszczelkę taką kapeczkę tylko dam. Ale to będzie tylko nawet takie, nawet nie jest marknięcie. Tak robiłem ostatnim razem, wtedy nic mi nie ciekło. Także kwestia tego, aby to wszystko dobrze odtłuścić, wyczyścić, właśnie dać na rantach i dobrze skręcić przede wszystkim kluczem dynanometrycznym z momentem 10 Nm. Dobra. Zakładam. Jeszcze uszczeleczka na środek. O. Dobra. Ładnie leży. Dobra. Jeszcze przed założeniem pokrywy nie zapomnijcie sobie założyć tych osłon takich, żeby olej nam nie chlapał dookoła, tylko fajnie smarował wałki. Osłonki założone. I teraz składamy sobie pokrywę. Dobra, patrzymy, czy nam się nigdzie uszczelka gdzieś nie podwinęła, czy wszystko siadło równo. Dobra. I ja dokręcam to tak, że najpierw sobie łapię środek, idę od środka, pierwsze śruby tu i później na krzyż. Nie mogłem doczytać się nigdzie w instrukcji, jak to ma być. Na forum piszą różnie, że niektórzy łapią najpierw od zewnątrz, później środek, ale to no nie chce mi się wierzyć, to ja zawsze łapałem środek, później dookoła na zewnątrz i to grało. Dobra, skręcam to sobie. I jeszcze najważniejsza rzecz, o której nie powiedziałem, aby nie dokręcać pokrywy zbyt mocno, dokręcamy momentem 10 Nm. No ja niestety mam taki duży klucz, więc takim muszę dokręcić. Jest ustawiony, żeby nie było. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Na 10 N. Dobra. Skręcamy. Najpierw sobie delikatnie przyłapujemy. Pokrywa, gdzie jeszcze nie doszła.
Ja to bardzo lekko wcześniej skręciłem, dlatego tak wydaje się, jakby to było dużo, ale nie jest. Po prostu ja chcę ją w miarę równo przyłapać. O, i już. Widzicie? Już klucz odbija, także ta jest złapana. Teraz łapiemy te następne. I już. Dobra, teraz tam. Muszę kupić sobie taki mniejszy klucz. Dobra? Już jest, bo ten duży jest często nieporęczny. Ten ma zakres od 10 do 60 Nm. Muszę też kupić właśnie większe. Dobra. Dobra. I teraz sobie złapiemy po przekładnej. Dobra, teraz tu. Dobra. Teraz ta. Okej. Wiadomo, delikatnie nam mogło jeszcze puścić. 10 N. Jest. Jest. Dobra. I pokrywa jest przykręcona. Jeszcze wam wcześniej nie wspomniałem, ja nie wymieniałem tej uszczelki tutaj pod napinaczem, ponieważ jest to wszystko świeże, napinacz jest nowy, oryginalny, bez cewki, są na nowych uszczelkach, tam nic nie ciekło, to jest osobno skręcone, także nie było sensu tego ruszyć po prostu. No i co? Bierzemy się za składanie reszty i tyle. To już wam nie będę pokazywał, to jest w odwrotnej kolejności, wszystko proste.